Wyobraźcie sobie, że na niektórych pudełkach, gdzie znajdują w środku się oryginalne klisze, jest także napis, na przykład atelier, który te klisze dostarczył. I są klisze Aquy i są klisze z naklejkami Aquacolor, a w nich oryginalne slajdy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Nadajemy dzisiaj zdusznik. Na pewno pamiętacie odcinek zdusznik o kronice pod tytułem Tajna jednostka Hitlera. To właśnie wracamy do dusznik, dlatego że w klasztorze Franciszkanów za moimi plecami w 2012 roku dokonano niezwykłego odkrycia skarbu. Może nie złotego pociągu, bursztynowej komnaty, czy złotych monet z okresu Cesarstwa Rzymskiego, ale skarbu, który obrazuje codzienność życia w III Rzeszy. Odnaleziono ponad 209 slajdów, kolorowych slajdów Aqua, które pokazywały właśnie, jak wyglądało codzienne życie w państwie Hitlera. A partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak i szczególnie pozycja, którą wszystkim Wam polecam. Mówię autentycznie. Dawno nie czytałem tak dobrej książki na temat państwa Hitlera. Książki, której tytuł Słońce świeci dla Hitlera. Codzienne życie w III Rzeszy Tilmana Bendikowskiego. Jak oswoić się z codziennością zbrodni? Jak iść do kwiaciarni i kupić kwiaty, kiedy twojego sąsiada właśnie zabrali do Sachsenhausen? Jak żyć w państwie, które jest mordercze? Czy w takim państwie, w codzienności życia, pływając na basenie, grając na przykład w skata do miejscowego gasthausu, czy chodząc do szkoły, do pracy, można być szczęśliwym? Ta książka o tym mówi. A ja dzisiaj poświęcę odcinek o codzienności w III Rzeszy i przykryję Wam i pokażę tymi właśnie zdjęciami, które zostały znalezione na strychu tego klasztoru. Kto je znalazł? Co tam na tym strychu jeszcze jest? Oglądajcie odcinek, a przekonacie się, że mimo upływu ponad 80 lat wciąż można znaleźć rzeczy codziennego użytku, z których kiedyś korzystali byli niemieccy mieszkańcy Dusznik-Zdroju. A ja zapraszam na odcinek do państwa Hitlera, gdzie słońce przestało być żółte, a stało się brunatne i świeciło dla Führera. Ja chciałem dzisiaj zapytać ojca Mieczysława na temat tego, że tu jeszcze wciąż znajdują się takie skarby z lat 40. i 30. XX wieku. Na strychu klasztoru Franciszkanów. Rzeczywiście te skarby przetrwały między innymi dlatego, że były dobrze przyłożone różnymi sprzętami, śmieciami na strychu. Znajdowały się w kilku skrzyniach, które, do których właściwie nikt nie zaglądał, więc dlatego przetrwały. Tam były złożone między innymi różne naczynia, sztućce. Okazało się, że płyty, które kiedyś tutaj goście nasi słuchali. Też różne inne przedmioty codziennego użytku. W III Rzeszy przecież normalnie jeździły tramwaje, jeździły pociągi, otwarte były hotele,
sklepy, kwiaciarnie, cukiernie, szkoły. Ludzie pracowali, chodzili do kościoła, modlili się, brali ślub, płodzili dzieci. Wszystko toczyło się jak w normalnym państwie. Od 1933 roku, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem, zaczął wchodzić w niemiecki naród pod skórę. Tym ludziom jad. Pewien narodowo-socjalistyczny jad, który rozprzestrzeniał się, wypełniał wszystkie kanaliki i wkraczał do umysłu. Powodował, że ludzie ci zaczęli iść w kierunku dyktatury i albo w 100% ją popierać, albo częściowo, albo po prostu być biernymi i milczeć. Ojcze, chciałem zapytać, co mieściło się w klasztorze w okresie rządów Adolfa Hitlera, a więc od 1933 roku aż do końca II wojny światowej? Właściwie to do początku wojny Franciszkanie tutaj prowadzili od samego początku, czyli od 1926 roku, dom wypoczynkowy, rekolekcyjny dla kapłanów, dla zakonników. Ale oprócz osób duchownych przyjmowali też dużo świeckich ludzi, więc były tu rekolekcje dla mężczyzn. Potem też przyjeżdżały różne rodziny od zakonników, więc klasztor był bardzo otwarty dla ludzi. Także różni ludzie tutaj przebywali. Natomiast w czasie wojny klasztor został objęty opieką, w cudzysłowie, SS, ponieważ tutaj postanowiono zrobić taki dom dla przesiedleńców, dla przymusowych pracowników z różnych krajów podbitych przez Niemcy, chociażby mieszkali tutaj jacyś z Jugosławii, pracownicy jeszcze z innych części Europy. Tutaj właśnie w tym klasztorze. Więc franciszkanin właściwie jeden tylko tu pozostał, który opiekował się klasztorem, odprawiał mszę świętą. Też były siostry zakonne, które zajmowały się domem. I oczywiście Niemcy płacili za tę usługę, można powiedzieć. Natomiast franciszkanie mogli tam w ograniczonej tylko ilości przyjmować gości i otwierać się na innych ludzi. W 1938 roku ponad 50 000 Niemców było już w obozach koncentracyjnych. Każdy dyktator, Hitler był tym właśnie głównym. Obozy koncentracyjne zakłada najpierw dla swoich. Zanim weźmie się za innych, zanim zacznie podbijać Europę, musi zająć się swoimi. Dachau, Oranienburg, Sachsenhausen, Buchenwald były dla swoich, dla przeciwników, dla komunistów, dla socjaldemokratów, dla homoseksualistów i innych jeszcze, którzy nie do końca chcieli iść ścieżką brunatnego wodza III Rzeszy. W 1938 roku Niemiec o nazwisku Rudolf Larsch siedział już w Buchenwaldzie. Wcześniej jego żona została zmasakrowana przez Gestapo. Zmarła. Tak po prostu ją zmaltretowali. Nie mógł jako wdowiec wychowywać 4 swoich dzieci. A przecież dla Führera dziecko jest najważniejsze. W ogóle, jeżeli dziecko nie ma rodziców, to jest dzieckiem państwa. Nie ma tak, że jest dzieckiem niczyim. Jest dzieckiem państwa. 4 dzieci komunisty wychowują się w duchu narodowego socjalizmu. Mimo że matkę zabiło Gestapo, a ojciec siedzi w Buchenwaldzie. Ojciec wysyła jeszcze list do najstarszego, aby opiekował się rodzeństwem. Aby miał oko. I pisze w tym liście, że on cały czas o nich myśli. List jest na blankiecie obozowym Buchenwaldu, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Ten blankiet też jest ciekawy, bo na tym blankiecie jest napisane, że nie wiadomo, kiedy zwolnimy tego tatę. Nie ma daty zwolnienia. Jest również napisane,
że nie ma też odwiedzin. I jest również napisane, żeby nie przysyłać paczek. To wszystko ma być wymowne. Jesteś przeciwko? Nie istniejesz w III Rzeszy. W 1954 roku najpierw podjechały tutaj ciężarówki i zabrały nam siostry zakonne. Tutaj były 4 siostry zakonne, które dbały o ten dom, o kuchnię, o pralnię. No, kazali im się w ciągu pół godziny spakować i wywieźli ich do Ołdrzechowic. W tym samym czasie, kiedy Rudolf Larsch siedzi w Buchenwaldzie, inny Niemiec, Rudolf Petzold, pisze kartkę do swojego ojca. Kartkę z napisem Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz. Adolf Hitler przyłączył Austrię. Anschluss. Brat pisze do brata, zobacz, jak pięknie rosną nasze wielkie Niemcy. Jak cudownie prowadzi je nasz wódz Adolf Hitler. W III Rzeszy bardzo popularne były hasła, które składały się z 3 wyrazów. Na przykład 3 razy K dotyczyło kobiet. Kirche, Küche, Kinder. Kościół, dzieci i kuchnia. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to nami zajęto się troszkę później, ponieważ po kilku miesiącach przyszedł dekret, że mamy opuścić klasztor, ponieważ zostanie on przekazany na cele uzdrowiskowe. Tutaj chcą zrobić sanatorium. I w ten sposób mieliśmy się pozbyć klasztoru. Kilka pokojów tutaj zostawili, około 10% klasztoru. No i co ciekawe, był dostęp do strychu, więc te wszystkie rzeczy, które znajdowały się w klasztorze, zostały zdeponowane na tym strychu. Czyli wszystko to, co zostało z czasów, powiedzmy, 40. lat, 30., co było, jeżeli na przykład taką codzienność, zastawy porcelanowe, sztućce, obrazy, różne rodzaju naczynia liturgiczne, czy te płyty, czy te zdjęcia, trafiły na strych. Tak. I tak tu leżą od 54 roku. Niektóre. No niektóre, ponieważ potem różni ojcowie, robiąc różne porządki, czasami się pozbywali niektórych przedmiotów, czasami wyrzucili, czasami gdzieś, nie wiem, może sprzedali, trudno mi powiedzieć. W każdym razie dużo mniej tego jest niż kiedyś. Kiedyś było 3 skrzynie tego, teraz to jakieś pozostałości. Także nie wszystkie rzeczy miały jakąś większą wartość, ale niektóre, myślę, że chociażby na te płyty, myślę, że jakąś wartość by pewnie miały. W III Rzeszy kobiety miały rodzić dzieci dla Hitlera. Dziewczynki, aby rodziły następne, a chłopców, aby byli żołnierzami. I tutaj większej filozofii nie było. Oczywiście, jeżeli kobiety rodziły dużo dzieci dla Hitlera, były specjalnie odznaczane tak zwanym Mutterkreuz, a więc krzyżem matki. Był brązowy, srebrny i złoty. I tak właśnie, jeżeli urodziła kobieta 5, 6 dzieci dla Führera, dostawała brązowy krzyż. Jeśli urodziła 7, 8, dostawała srebrny. Jeżeli 8, 9, 10 i wyżej, dostawała złoty. I za to na przykład mogła być pozdrawiana przez chłopców z Hitlerjugend pozdrowieniem hitlerowskim Heil Hitler. Był jednak pastor niemiecki, który uważał, że takie krzyże to jest promowanie jakiegoś zbydlęcenia i rozpłodu bydlęcego. I nie złożył wniosku dla swojej żony, która urodziła mu 10 dzieci. Natomiast były to bardzo nikłe przypadki. Generalnie wyobraźcie sobie, że takich krzyży, o których wam teraz powiedziałem, rozdano w III Rzeszy, bo ona istniała tylko 12 lat, ponad 5,5 miliona. A więc 5,5 miliona Niemek urodziło ponad 6 dzieci dla Führera.
chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że były listy z pretensjami na urzędników niemieckich, że kobieta urodziła 7, 8 dzieci, 10, a nie dostała krzyża. Dlaczego? Bo mennice III Rzeszy nie nadążały z produkcją tego odznaczenia. I bywało tak, że dopiero za pół roku, za rok, albo na przykład w skrajnych przypadkach za 2 lata te krzyże przychodziły do takiego urzędu, w takim mieście jak teraz jestem, i urzędnik szedł i dawał tej kobiecie odznaczenie. To było państwo obłędu, ale w codzienności. Można było wysłać list, można było zadzwonić. Państwo działało. Był prąd, były sklepy, wszystko funkcjonowało. Tylko niektórzy zaczęli zauważać, że znikają ich sąsiedzi, przeciwnicy Hitlera, ale także ci, którzy byli wyznania mojżeszowego. Delikatnie zrobimy tak, że ja przestawię, żebyśmy pokazali, dokładnie tą płytę gramofonową, Johann Strauss, wszystko w oryginale, tak jak ktoś tutaj zakupił i przywiózł, tak wszystko zostało. Nawet gdybyśmy wyciągnęli, powiedzmy, jedną z tych płyt, bo to są ebonitowe, nie? Tak, Płyty, tak? To proszę zobaczyć, że mamy do czynienia z artefaktem przeszłości, który wygląda tak, jakbym przed chwilą wyszedł ze sklepu i kupił. Nówka nieśmigana. I można by spokojnie odtworzyć, nie? Myślę, że bez problemu. Jakby miał taki gramofon w odpowiednich proporcjach, to myślę, że To teraz dałoby tylko się. patrząc na tak niewielkie fragmenty, można sobie wyobrazić, proszę księdza, ile rzeczy zostało tutaj zdeponowanych na tym strychu, no i ile już nie ma, nie? No niestety, tak to ze starociami bywa, że jedni uważają to za skarb, a inni uważają to za śmiecie. Słyszałem taką właśnie informację od księdza Zatoki, że w 90 latach kazano opróżniać ten strych i masę rzeczy po prostu wyrzucono. Tak na śmietnik. No możliwe, bo to chociażby przeciwpożarowe Przepisy, nie? przepisy, które każą strych zachować w czystości. Ludwik van Beethoven, symfonia numer 9. Proszę zobaczyć. Zachowane w idealnym stanie. Ksiądz wyciągnie właśnie, ojciec. No to akurat jest ta chyba uszkodzona troszeczkę. Lekko, tak. No jest złamana, ale jeśli chodzi o ścieżkę, to Myślę, że nie. No i tu jeszcze nawet nie ma żadnych rys. koperta zachowana idealnie. I z koperty wyciągamy płytę Telefunken. I mało z dwustronną. Tak, dwustronna. 9. symfonia. Coś niezwykłego. I tak właśnie przechowywane, ukryte były tutaj zdjęcia. Te 209 zdjęć, które pokazują codzienne życie w Niemczech wczesnej III Rzeszy. Dzień Matki, 39 rok. Matka matce w III Rzeszy nie jest równa. No jest matka aryjska, jest matka na przykład słowiańska albo żydowska. One nie są równe. Taka matka nie może dostać krzyża za urodzenie dzieci, bo nie jest aryjską. Tylko aryjskie matki mogą dostać krzyż. Te, które nie są aryjskie, a więc żydowskie i słowiańskie, nie zasługują na taki krzyż. Tych matek nie mogą pozdrawiać salutem hitlerowskim chłopcy z Hitlerjugend. Nie mają też możliwości dostania produktów poza kolejnością w sklepie. Nie mogą wejść poza kolejką do kina, do teatru i jeszcze wiele innych czynności nie mogą. Są poza nawiasem narodu niemieckiego. Pewna mieszkanka Dortmundu wspominała niemiecka, że przyszły zapłakane jej dzieci ze szkoły i powiedziały, że nauczycielka zabroniła im śpiewać piosenek na Dzień Matki. One odpowiedziały, ale my śpiewamy dla naszej mamy. Chcemy śpiewać dla mamy, którą kochamy. Ale wasza matka nie jest matką aryjską, jest żydowską. Nie możecie śpiewać w szkole dla żydowskiej matki. Pamięta ojciec, co było na tych kolorowych zdjęciach? Pamięta? Tak, przeglądałem je kilka razy. Dużo
właściwie osób na tych zdjęciach jest. Dzisiaj już nie do zidentyfikowania, ale można prześledzić na przykład, że były tu czasami całe rodziny, dzieci, dużo księży tutaj było, też jacyś wojskowi, którzy wypoczywali tu z frontu, a jakiś biskup nawet polowy, bardzo wysoki stopniem też tutaj gdzieś przebywał. Ale jak kosztowało codzienne życie? Jaki był koszt codziennego, prozaicznego życia? Otóż 20 fenigów kosztuje 125 gram specjalnie topionego sera kminkowego. I tyle samo kosztuje antysemicka, potworna gazeta Der Stürmer. 25 fenigów kosztuje już pasta do zębów. 85 fenigów kosztuje obręcz do roweru. A markę i 24 fenigi kosztują tabletki przeciwbólowe. Za to 38 fenigów kosztuje puszka śledzi w oleju. A książka wodza III Rzeszy, Mein Kampf, kosztuje 5 marek i 70 fenigów, ale bez płóciennej okładki. Za to z płócienną okładką kosztuje 7 marek i 40 fenigów. Do sierpnia 1938 roku nakład książki Adolfa Hitlera Mein Kampf wynosił 4 miliony. Przez okres istnienia III Rzeszy, a więc przez 12 lat, wyniósł ponad 12,5 miliona. To spowodowało, że Hitler stał się miliarderem. Zdobył fortunę. Oczywiście specjalnie dla ludu powiedział, że w związku z tym zrzeka się pensji kanclerza. Ale tak naprawdę był kłamcą, bo od tej kwoty trzeba było zapłacić podatek. I takie coś jak dzisiaj fiskus istniało w Rzeszy. Trzeba było zapłacić podatek. Od tych egzemplarzy. Co zrobił Hitler? Proste. Zwolnił się z podatku. Kto mógł być fotografem? Kto był autorem tych zdjęć? Możemy się domyślać tylko, nie? Na zasadzie domysłu, prawda? No, w tym czasie przebywał tutaj ojciec Bernardyn Höflich. On raczej fotografem nie był, więc musiał to być ktoś, kto był tutaj gościem. I nie tylko podróżował tutaj po okolicy, bo też są zdjęcia tutaj z Kotliny Kłodzkiej, ale też lubiał podróżować też po ówczesnych Niemczech, ponieważ wykryliśmy, że niektóre zdjęcia są z Malborka, niektóre z Gdańska, jeszcze z innych miejsc, z Berlina chyba. Więc taki podróżnik, który miał dobry sprzęt i dobre zdjęcia robił, bo rzeczywiście są dobrej jakości. Hitler nie ma wykształcenia wyższego. Nie ma też świadectwa, żeby ukończył jakąś porządną szkołę. Adolf Hitler nie ma prawa jazdy. Adolf Hitler nie umie pływać. Tak. Adolf Hitler nie jest też blondynem. Nie jest wysportowany. Nie ma niebieskich oczu. Jest małym, nieznaczącym człowieczkiem, który nie ma ani żony, ani dzieci, a jednocześnie uważa się za wybrańca. I Niemcy uważają go za coś w rodzaju Boga na ziemi. Kiedy Adolf Hitler 20 kwietnia 1939 roku kończył 50 lat, całe Niemcy szalały z entuzjazmu, obłędu i wielkiej wiary dla swojego wodza. Adolf Hitler ofiarował w ten dzień Niemcom wolne, nie muszą pracować, mogą spokojnie odpoczywać. Większość z nich i tak udała się do swoich mieszkań, gdzie zapaliła świece przed portretami i ołtarzami, jakie prawie w każdym niemieckim mieszkaniu wtedy istniały. Ołtarzami dla Adolfa Hitlera. Zresztą w kościołach i protestanckich, i katolickich również te portrety wisiały. Nie wszystkich, ale wisiały. Przypomnijcie sobie odcinek o kapłanach Hitlera, który jest dostępny na kanale Historystory. To właśnie tam znajdziecie odpowiedzi odnośnie tych portretów i tych kapłanów, którzy Hitlera popierali. Wyobraźcie sobie, że na niektórych pudełkach
gdzie znajdują w środku się oryginalne klisze, jest także napis, na przykład atelier, który te klisze dostarczył. I są klisze Aqufy i są klisze z naklejkami Aquacolor, a w nich oryginalne slajdy. Czy Fundacja Paula Denglera będzie mogła odtworzyć na przykład te rzeczy, te klisze? Ja nie widzę problemu, jeżeli są zainteresowani ludzie, żeby poszukać tu czegoś ciekawego, jak najbardziej. Zazwyczaj to, co mi się udało przejrzeć, to są jakieś zdjęcia przeźrocza z Ziemi Świętej, z różnych pielgrzymek, ale czasami też takie pomoce katechetyczne, gdzieś tam do wyświetlenia, do zobrazowania jakiejś sceny biblijnej, także różna tematyka tych slajdów jest. I to właśnie jak ojciec Mieczysław powiedział, proszę bardzo, aluminiowe pudełeczko z logiem Aqufy i Ziemia Święta. Otóż w 1938 roku na wystawie architektury i wzornictwa Rzeszy ściągnięto wszystkich europejskich i światowych architektów, designerów do Niemiec. I tam chwalono się właśnie, jakim kunsztem dysponuje Rzesza, no bo to jest czas naszego wodza. Mówili artyści niemieccy, designerzy i architekci, że cały świat zazdrości im Führera. Był taki wielki hangar, w którym można było wszystko wymienić, kupić, zawrzeć nowe kontrakty, interesy, firmy, fuzje. Ale była jedna rzecz, której nie można było kupić, a można było ją zobaczyć. Na środku tego hangaru stała zastawa porcelanowa, śniadaniowa. I była to zastawa Adolfa Hitlera. Około 4 milionów Niemców przeszło koło tej zastawy. Widziało ją. I nagle zobaczyło, że ta zastawa jest taka sama, jak u nich w domu, w kredensie. Taka sama. Ma swojski, intymny, robotniczo-chłopski układ. Hitler nie jest milionerem. Hitler nie jest arystokratą. Hitler nie jest jakimś księciem. Hitler jest taki jak ja. No i złączyli się z tym Hitlerem, jak w awatarze, i duszą, ciałem, i całym jestestwem. I kiedy w 1945 roku, kiedy skończyła się wojna, wyszło, znaczy wcześniej też wiedzieli, ale wypierali delikatnie, wyszło, że Hitler jest zbrodniarzem, że państwo Hitlera było państwem zbrodniczym, masakrowało ludzi, eksterminowało całe narody. To znaczy, że ja też, bo przecież się wcześniej złączyłem. Co trzeba zrobić? Jak tu teraz żyć? Bardzo prosto. Wyprzeć, wyrzucić. Tak. Kiedy realizowałem serial dla telewizji Discovery Channel pod tytułem Kwatery Hitlera, rozmawiałem z Niemcami, którzy wtedy byli dziećmi, ale opowiadali o swoich rodzicach. Pamiętam, kiedy byliśmy w Adlerhorst, a więc Orlim Gnieździe, tam gdzie Hitler miał kwaterę, gdzie wydawał rozkazy ostatniej ofensywy w Ardenach niemieckiej, ostatniego podrygu III Rzeszy. Była to zima 1944 roku, Boże Narodzenie. To tam rozmawiałem z Niemcem, który opowiadał, że jak Amerykanie weszli potem do zamku, to bardzo niszczyli, byli jak barbarzyńcy. Wy co niszczyli? Obrazy, mówię, meble niszczyli. Tak, wyrzucali te rzeczy, może gdzieś tam też, ale na przykład popiersie Hitlera wrócili przez okno, spadło do ogrodu. I co się stało? Poza kamerą powiedział, że to popiersie jego ojciec wziął, wyczyścił elegancko i schował w piwnicy. I do tej pory jest. Dokładnie. Tak wyglądało złączenie z Führerem. Jak weszła Armia Czerwona, czy były jakieś drastyczne sytuacje z nimi? Z tego co wiem, i tutaj opisy, które pozostały, między innymi w takiej kronice, która została tutaj w klasztorze, no to odbywało się to dosyć drastycznie, bo bardzo dużo grabieży, gwałtów, ludzie uciekali, chowali się po lasach, bo no, te pierwsze zderzenie z Armią Czerwoną było bardzo trudne. W
państwie Hitlera powolutku kładzie się pod pełną podwalinę na antykościelność i antyreligijność. Ale na razie, przed 1939 rokiem, 1938, 1937 roku, nie mówi się tego wprost i oczywiście. Kościół jeszcze jest bardzo silny. Wielu Niemców jest bardzo gorąco związanych z wiarą. Mogłoby przestać popierać wodza. Jeszcze nie są na tyle ukształtowani. Ale chłopcy z Hitlerjugend zaczepiają tych, którzy chodzą na procesje, którzy uczestniczą w pielgrzymkach. Potrafią na nich pluć, a nawet i uderzyć. Potem ci chłopcy, którzy są już rośli, bo wcześniej, kiedy Hitler został kanclerzem, byli jeszcze krasnalami, ale w 1939, 1938 roku są już silni, rośli i gotowi do walki, cieszą się, że mogą na przykład 14-letniej dziewczynie wpakować pięść w brzuch. O tym wspomina Willy Kohn z Wrocławia, kiedy jego 14-letnia córka, wracając ze szkoły, dostała pięścią od wyrostka z Hitlerjugend w brzuch i jeszcze jej dokopał. Ci, którzy mówią, że chcą pomóc kolegom żydowskim albo stawiają się za nimi w obronie, nazywani są pogardliwie przyjacielami Żydów. I na przykład w Berlinie taki chłopiec, który chciał bronić swojego kolegi, został tak potwornie pobity, że nieprzytomny leżał na chodniku. Przyjaciel Żydów może leżeć. Kiedy dochodzi do Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 roku, chłopcy z Hitlerjugend są szczęśliwi. Jeden z nich wspominał, że jak pięknie i radośnie było maszerować ulicą, kiedy sklepy żydowskie były rozbite i śpiewać antyżydowskie piosenki i patrzeć, jak Żydzi zasłaniają twarz i płaczą, kiedy widzą nas, którzy wraz z Führerem budują wielkie, potężne Niemcy. Czuliśmy się od nich lepsi, ale co nas jeszcze budowało? Że działaliśmy zgodnie z prawem. Także strych klasztoru ojców franciszkanów dopiero otwiera, można powiedzieć, wrota do przeszłości, która, jak sami widzicie, zostawiła tutaj naprawdę masę śladów. Ten kurz jest też oryginalny. Tutaj nikt nie ruszał tego naprawdę wiele lat. Bardzo dziękuję ojcu za rozmowę i dziękuję, że ojciec wpuścił nas na ten strych nasączony magią, tajemnicą, ale też zatrzymanym czasem. No ja naprawdę dawno, albo może w ogóle nigdy nie dotykałem oryginalnych płyt gramofonowych Telefunken, które po prostu w każdej chwili wkładamy i puszczamy. I nuta leci. Pewna scena z 1938 roku w sklepie. Stoi kobieta. Sklepikarz pyta: jak się pani nazywa? Kac. Jest pani Żydówką? Tak. To na próżno pani tutaj stoi. Nic pani nie kupi, ja pani nic nie sprzedam. Ale mnie tu przysłała policja. No i co z tego? Jestem narodowym socjalistą. Żydom nie sprzedaję nic. Świat zmienił się całkowicie. Wisiały plakaty, które mówiły, że ta osoba cierpiąca na choroby genetyczne kosztuje społeczeństwo 60 000 rajchmarek w trakcie życia. Towarzyszu, to przecież twoje pieniądze. No i eutanazja. Polecam tą świetną pozycję książkową wydawnictwa Znak Tilmana Bendikowskiego Słońce świeci dla Hitlera. Zwyczajne życie w III Rzeszy. To książka o tym, jak zwyczajne życie staje się narzędziem zbrodni i o tym, jak łatwo można się w takiej normalności urządzić. Pierwszych 5 widzów, którzy wesprą kanał na progu Turmalin, dostaną ją od nas w prezencie. Koszt wysyłki po stronie Historystory. Link do książki znajdziecie w głównym komentarzu, a także w opisie pod filmem. Polecam. Słońce świeci dla Hitlera. Zwyczajne życie w III Rzeszy.